No więc potem była wojna. Ja naprzód przyjąłem z olbrzymią radością. No to takie fajne. I poza tym wiem, że miałem takie przeświadczenie, że tak jakoś pamiętam, przybiegłem do ojca i powiedziałem, ale my wygramy wojnę. A dlaczego? Pyta. Wiecie, tu już naloty były. Już do schronu się schodziło. A ja mówię, bo Polacy zawsze wygrywali. Ojciec mówi, kto ci tego psna gadał? Zawsze przegrywali. I on mi pewnie takie rzeczy mówił wcześniej, tego ulubione teksty są, ale to tak utkwiło mi nagle w świadomości. Nagle taka przerażająca świadomość, że zawsze przegrywali, więc przegramy. I to w ogóle był dla mnie niesłychany cios. I dużo mocniejszy jakoś tak chwilę potem, mianowicie już Rosjanie wkroczyli i oni tam tak politykowali. Tłumy ludzi, bo to wiesz, uciekali z Warszawy, wiesz, na wschód. Tłumy ludzi mieszkały u nas w domu, ojciec organizował. Ojciec plus tego był dziennikarzem. Znaczy żył z tego, że był dziennikarzem. Studiował tą Politechnikę pracowicie i był dziennikarzem. O ile chodzi o te 2000, które dostał, to niesłychane, barwne historie są o tym, jak je przepijali. Niesłychanie wspaniałe, barwne historie na ten temat, jak je przepijali. No, ale wracamy do tej właśnie. Tego i ojciec organizował taki dom dla różnych ludzi pracy twórczej, więc Broniewski tam mieszkał. Akcje jakieś takie, jak Brońskiego organizowali, to oni zrobili petycję, podpisy tata chodził zbierać. Jeszcze tacy frajerzy byli, tak dalece tego Związku Radzieckiego nie rozumieli. Ojciec zresztą później, śmiejąc z siebie, jaki głupi frajer był, opowiadał zawsze. No więc... Ale wtedy przyjął wejście Rosji. Za chwilę ja to opowiem. I ja przybiegłem do ojca i powiedziałem, chciałem, żeby oni mi wyjaśnili, co się stanie, no bo nie ma Polski. No więc mówię, no to jak nie ma Polski, to znaczy już nie będzie. A on na to mówi, no tak właśnie, no to nie będzie. Tak po prostu potraktował dziecko na zasadzie głupie coś gada, nie wiadomo, nie rozumie. Jak się okazuje, wszystko rozumiałem, bo to był dla mnie niesłychany cios. Nie znaczy nie będzie. Niesłychany zupełnie cios. I teraz jak przyjął Rosjan, czy przyjmując ich widział w nich wkraczający jednak państwo zwycięskiej rewolucji? Ja ci powiedzieć nie potrafię. Oczywiście wprost. Natomiast ja odbierałem jednoznacznie, że zabór. No to musiałem to jakoś słyszeć przecież. Kolejny rozbiór Polski. Zresztą mimo tego, że miałem takie poczucie, że znaczy jakoś mama zaraz potem mi zaczęła czytać trylogię i przeczytała mi calutko. Więc tacy głupi to oni jednak nie byli. Przeczytała mi tą trylogię, jak rozumiem, po to mi to przeczytała. I musiała później jakieś czytać książki o walce podziemnej w zaborach, bo ja się nawet zacząłem cieszyć trochę i martwiłem się, że ta wojna się nie skończyła, póki ja nie zdążę w niej wziąć udziału. Ja znam mnóstwo historii ojca o Rosjanach, wskazujących na to, że jednak go to jakoś rozczarowało. Znaczy, on przeżył, on na coś i dla niego to jednak było coś. Bo on był socjalistą, ale za współpracę, w 20 roku z bolszewikami walczył, w powstaniach śląskich brał udział potem, ale za współpracę z komunistami potem wyleciał z PPS-u, bo w Warszawie, w Lwowie jednolity front zrobiono od góry, od OKW zrobiono ten jednolity front. Szczyrek był sekretarzem i ojciec był bardzo bliskim współpracownikiem Szczyrka. Szczyrek niesłychanie często bywał i on za ten jednolity front wyleciał z PPS-u, potem go dopiero na kongresie radomskim przyjęto do partii. Myślę, że on miał taki, zresztą co tu opowiadać, ideologizować. Natomiast on pracował w tym Nowym Wieku. To jest taka główna mieszczańska gazeta w Lwowie. Zresztą przede wszystkim jako dziennikarz sportowy, dlatego ja sportu znienawidziłem, ponieważ on mnie na ręku nosił, chodził ze mną na różne mecze, gdzie ja dostałem szału. Boksu nienawidziłem, no po prostu nienawidziłem. Lubiłem awantury dzikie, no lubiłem chodzić do drukarni, niesłychanie. Jeździć w teren z ojcem do różnych takich miasteczek, do których tam jeździł. No a
w tym nowym wieku on zaczął pracować jako metramparz w drukarni.